Cześć turysto, lubisz kawę? A może lubisz kawę po kapitańsku bez kawy? Jeżeli cenisz sobie przy tym zabytkową architekturę, to Gdańsk Stare Miasto albo Sopot Monte Cassino nie są twoimi jedynymi wyborami w Trójmieście. Pokażę ci bardzo fajną alternatywę. Zapraszam. Wizytówka Dolnego Brzeszcza z piękną zabudową z końca XIX wieku, zrewitalizowana w latach 2013-2014, ulica Wajdeloty zaprasza. Ulica Wajdeloty to taki city spot, to miejsce, do którego mieszkańcy przychodzą po to, żeby się spotkać zarówno w dzień, jak i wieczorem. Można tutaj zjeść, wypić lub zwyczajnie poddychać miastem. A w pobliskiej Galerii Metropolia można zrobić całkiem spore zakupy. Więc turysto, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś i ty odwiedził to miejsce. Dziś wizytówka, ale kiedyś postrach samych mieszkańców Brzeszcza. A skoro już mowa o łobuzach, to powiem wam pewną historię. Będąc studentem Politechniki Gdańskiej, mieszkałem w akademikach przy ulicy Wyspiańskiego, a zaraz obok była komenda policji na ulicy Białej. Pewnego wieczoru staliśmy sobie z kolegami przed akademikiem i sączyliśmy piwko. Kiedy podszedł do nas patrol policji, zrobiło się nam trochę smutno, bo w sumie spodziewaliśmy się, że zaraz zrobimy jakiś mandat. Czekaliśmy już na te zalotne teksty typu co tam masz pod bluzką, wyciągaj te piwko. Ale panowie przemówili do nas nieco innym głosem i powiedzieli, że potrzebują pomocy. Co nas zamurowało, bo nie zdarzyło się nam do tej pory pomagać policji. Więc zapytaliśmy się, w jaki sposób możemy pomóc szanownym panom. No i panowie policjanci powiedzieli, że ktoś napadł starszą panią i potrzebują parę osób na okazanie. W pierwszej chwili ten pomysł nie przypadł nam do gustu, bo nikt z nas nie miał za bardzo doświadczenia w takich sprawach i baliśmy się, że pomimo, że jest to policja, to zostaniemy w coś wmanewrowani. Ale panowie policjanci powiedzieli, że płacą dychę, co nas od razu uspokoiło i stwierdziliśmy, że musimy spełnić obywatelski obowiązek i pomóc policji. Tak więc po wielkiej burzy mózgów, chwilę później już byliśmy wszyscy w drodze na komendę i każdy z nas się zastanawiał, kurczę, ciekawe co to za oprycha dostawiał do nas. Każdy z nas miał przynajmniej 1,85 m wzrostu i ważył przynajmniej 85 kg, więc logika wskazywałaby, że jest to ktoś podobny do nas. Po wejściu na komendę przyszliśmy do pokoju okazań, ustawiliśmy się w rzędzie i chwilę później pojawił się on. I to, co zobaczyliśmy, to nas dosłownie zamurowało. Gdyby nie późna pora, to bym pomyślał, że do zatrzymania doszło w przedszkolu. Chłopak miał z 1,70 m wzrostu, ważył z 60 kg, miał włosy ścięte na krótko, żel, plus do tego dresy i był tak opalony, jakby właśnie wrócił z wakacji z Egiptu. Po pierwsze w ogóle do nas nie pasował, a po drugie to się zastanawialiśmy, jak to możliwe, że to ta babcia go nie sprała i nie stoi właśnie teraz między nami. Ale my tam poszliśmy tylko postać, więc to nie był nasz problem. Stanęliśmy sobie w rzędzie, podniosła się kotara, opuściła, dycha wpadła. Byliśmy wszyscy zadowoleni. Mówimy, dobra, to spadamy. Ale nie było komendy spadajcie, tylko przestawcie się. Więc zrobiliśmy roszadę, kotara się znowu podniosła, opadła i kolejna dycha wpadła. Dwie dychy zawsze lepsze od dychy. Każdy z nas już widział te 8 specjali, no i generalnie byliśmy przygotowani, że to wszystko nie zabawy. Ale panowie powiedzieli po raz kolejny, proszę się przestawić, więc zrobiliśmy kolejną roszadę. I tak się powtórzył. Finalnie skończyło się na 6 okazaniach, więc każdy z nas zarobił po 60 zł. Byliśmy bardzo zadowoleni. I pewnie każdy z was sobie pomyśli, ale czym tu się zachwycać? To powiem wam dla przykładu, w tamtym czasie pracowałem przez 2 miesiące w McDonaldzie w Oliwie i płacili mi na rękę 3,50. I to nie była stawka dla studenta, to była praktycznie normalna stawka. Osoby, które były bardziej ode mnie doświadczone, dostawały do 5 zł. Więc 60 zł za 10 minut stania to brzmi jak coś pięknego, nieprawda? I żeby to coś pięknego mogło się zmaterializować, musieliśmy się zarejestrować do płatności. I wydawałoby się, że nic tutaj już więcej się wydarzyć nie może. Ale to jest komenda policji, więc słuchajcie dalej. Podaliśmy się do następnego pokoju, w którym czekała na nas policjantka i pan policjant. I przyznam, że ten policjant utkwił mi naprawdę w pamięci, bo to był taki brudny Harry, ale w polskiej wersji, przy którym brudny Harry grany przez Clint Eastwooda to był miły i sympatyczny gość. Facet miał kratery w policzkach, powierzchnej ospy, które wyglądały jak dziury po kulach. Posturę koksa z bramki, przy prawym biodrze sterczała giwera. On swoim imidżem dosłownie mówił, dzisiaj odpaliłem 2 cwaniaków, a przede mną dopiero cała noc. To był taki prawdziwy glina, który naprawdę idealnie pasował do Brzeszcza tamtych czasów. Ale naszą sprawą zajmowała się pani policjantka, więc zaczęła nas zapytywać o dane personalne, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania.
A że moi rodzice kiedyś mieszkali w Gdańsku, ale mieszkali razem z dziadkami, było im trochę ciasno i nie na rękę, więc kiedy pojawiła się opcja wolnego mieszkania, wyprowadzili się na Mazury. I w taki właśnie sposób urodziłem się w Piszu, na Mazurach. Więc przyszła moja kolej i pani policjantka pyta się: miejsce urodzenia? Więc grzecznie odpowiadam jej: Pisz. Pani policjantka na to: ale co mam pisać? A ja zupełnie nieświadomy dalej swoje: no pisz. Więc pani policjantka już wyraźnie podenerwowana mówi do mnie: ale co mam pisać? Sytuacja brzmi komicznie, ale zrozumcie, że z mojej perspektywy osoby, która 20 lat mieszkała w Piszu, to jest oczywiste, gdzie się urodziłem. Więc dalej mówię swoje: no pisz. Zaś brudny Harry siedział i się przysłuchiwał. Czujnie obserwował sytuację. Dla pani policjantki to było już za wiele i powiedziała mi coś po policjanckiemu w stylu: słuchaj gościu, jak będziesz się ze mną bawić w kotko i myszkę, to sobie zaraz inaczej pogadamy. Zaś ja dopiero wtedy skumałem się, że pani policjantka nie czai tego, że ja się urodziłem w mieście Pisz. A ja nie czaję tego, że pani policjantka nie czai tego, że ja się urodziłem w mieście Pisz i że jest takie miasto. Więc grzecznie powiedziałem: ale się urodziłem w Piszu, więc co ja mam pani innego powiedzieć? I podsumuję całą sytuację tylko w ten sposób, żebyście widzieli minę brudnego Harego, a za całą resztę zapłacić Mastercard. Skończyło się to naprawdę zabawnie i nikt nie zginął. Dziś tamte czasy to dawno nieprawda. Obecnie jest tutaj mnóstwo restauracji, pubów i kawiarenek. A kiedy tylko zbliża się weekend, ulica zaczyna tętnić życiem. Zróbmy więc szybki przegląd lokali, ale bez szczegółów. Klubo-kawiarnia Langfur, gdzie serwują napoje i przekąski. Przy okazji nazwa klubo-kawiarni nie wzięła się z przypadku, gdyż Langfur znaczy po niemiecku wrzeszcz. Kuchnię wegańską serwuje restauracja Avocado, która znajduje się zaraz przed rondem. Natomiast tajskich przysmaków możecie skosztować w restauracji X-Po Thai. Mniej więcej w połowie wysokości ulicy Wajdeloty znajduje się kawiarnia Phu Cafe, która również oferuje kuchnię wegańską. Od obsługi dowiedziałem się, że fretki podczas zabawy charakterystycznie fukają, stąd wzięła się nazwa kawiarni Phu Cafe. Trochę wyżej, po tej samej stronie ulicy, znajduje się Winność. Winność czy niewinność, tego to ja nie wiem, ale na pewno tutaj możecie napić się wina, piwka i zjeść smaczną przekąskę. A niemal vis-a-vis do winnicy znajduje się bar z innej beczki, gdzie oferują kraftowe piwka oraz drinki, drobne przekąski typu paluszki, orzeszki, a pani barmanka powiedziała, że są fajni, więc można to sprawdzić. Jeszcze wyżej znajduje się lodziarnia Słony Karmel, która tak naprawdę jest kawiarnią, cukiernią, więc można tutaj zjeść ciastko, jagodziankę, woda albo wypić kawę. Stoję przed lodziarnią, nagrywam, wychodzi pani, patrzy się na mnie, mówi: Boski. Już myślałem, że to chodzi o mnie. Ale niestety chodziło o loda Słony Karmel. Wszedłem, zamówiłem, spróbowałem i powiem wam: Boski, musicie spróbować, polecam. Jedna z opcji na wypicie kawy po kapitańsku i nie tylko oraz jedzenie czegoś smacznego jest nowy browar gdański, który akurat leży na ulicy Kielińskiego, ale nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem tego miejsca, gdyż jest to ulica zaraz obok przy Wajdeloty. Obok nowego browaru gdańskiego znajdziecie kawiarnię Szkawkę oraz zupiarnię Chochle. No i chyba jedna z najfajniejszych opcji, stacja Food Hall, która znajduje się w centrum handlowym Metropolia. Na blisko 3000 m2 znajduje się tutaj 5 barów oraz ponad 20 punktów gastronomicznych, w których można spróbować kuchni z całego świata. Gruzińskie cimci-rinci i tak dalej. Zaś na peronie 5 od czasu do czasu grają muzę na żywo, aczkolwiek dzisiaj jest zamknięte jeszcze. Sklepy i lokale znajdujące się w centrum handlowym Metropolia znajdziecie na jej stronie. I na pewno nie są to wszystkie knajpy, które możecie tutaj znaleźć na ulicy, ale wszystkich lokali to ja wam nie będę dzisiaj pokazywał. Na ścianie widoczny bardzo ładny mural browaru gdańskiego we Wrzeszczu, gdyż kiedyś tutaj znajdował się właśnie browar gdański, w którym produkowano m.in. piwo Heweliusz. Browar został zburzony, dzisiaj stoją tutaj osiedla, a po browarze został taki piękny mural. Ulica Wajdeloty znajduje się niemal przy stacji Wrzeszcz PKP, więc jeżeli zdarzy się wam dłuższy przystanek na tej stacji, możecie skorzystać z bogatej oferty. Jeżeli byście chcieli zobaczyć panoramę Gdańska, to musicie kliknąć ten kwadracik, a jeżeli byście chcieli zobaczyć bardzo fajny, klimatyczny wiatrak na Kaszubach w miejscowości Ręboszewo,
to musicie kliknąć w ten kwadracie. Drodzy turyści, życzę Wam udanych wakacji w tym mieście.